Witajcie moi drodzy widzowie, kolejne omówienie jednostek Wampirzy Hrabiowie. Czekaliście akurat na nich, to czemu by tego nie nagrać? Jeśli chodzi o tą frakcję, jest ona bardzo, bym powiedział, krucha w ilości jednostek, w statystykach jednostek, ale o tym pomówimy potem przy robieniu armii. Jeśli chodzi tutaj o początek, omówimy sobie najpierw Lorda, omówimy sobie bohaterów, no i takie podstawowe jednostki będziemy drążyli coraz dalej. Jeśli chodzi o legendarnego Lorda, jak tutaj sobie zauważycie, jest Vlad von Kernstein, czyli taki wodzu wodzów, w skrócie można by tak powiedzieć. Jeśli chodzi o niego, statystyki ma dosyć dobre, artefakty też tam nawet dobre dostaje. On ma połączenie tak naprawdę tutaj właśnie domenę wampirów, do połączenia takiego wojownika, więc jest jako tako bardzo mocny. Z tego względu, że pamiętajcie, że wampiry mają bardzo dobrą regenerację, no i mogą tak naprawdę wytrzymać bardzo długo. No wampiry bez magii, szczerze powiedziawszy, są po prostu niczym. Bez magii jest bardzo ciężko wygrać z jakąkolwiek mocniejszą frakcją, mocniejszą armią. No jest to po prostu czasem niemożliwe. A tutaj jeśli chodzi o magię, no mamy naprawdę spoko. Mamy też oczywiście osłabienie wrogiego gdzieś tam, wrogiej jednostki przeciwnika. Może jakichś tych zaklęć nie ma potężnych, ale chociażby pierścień Karsteinów, odporność na obrażenia 60% na 22 sekundy, to jest dosyć, bym powiedział, takie tankowate. Można naprawdę długo wytrzymać. Jeśli chodzi jeszcze tutaj o magię, z magii mamy plus taki, że mamy osłabienia gdzieś tam przeciwnika, spowolnienie przeciwnika, mamy również magiczne pociski. Osobiście ich nie używam za specjalnie, ale są. Z takich ważniejszych rzeczy to na pewno jest leczenie, czy inwokacja Neheka. Pamiętajcie o tym, że jeśli mamy na ulepszeniu czary, to leczymy do 4 jednostek. Jeśli nie mamy na ulepszeniu, to leczymy jedną jednostkę. I różnica też jest taka, że jednak troszkę więcej to many kosztuje, w sumie prawie dwukrotnie, no ale gdy leczycie 4 jednostki zamiast jednej, to i tak się wiadomo opłaca. Mamy też wzmocnienie naszych jednostek, jeśli chodzi właśnie o Lance Macabre Van Hela. Plus jest taki, że jeśli mamy na ulepszeniu, to macie ulepszenie jakby wszystkich jednostek w okręgu 35 metrów, a jeśli nie, no to wtedy mamy jednak jedną jednostkę. Jeśli chodzi tutaj o koszt many, no jest dosyć, bym powiedział, przyzwoity. Mamy również też przyzwanie szkieletów. To jest dobre, żeby gdzieś tam na przykład flankować przeciwnika, szybko mu gdzieś dyscyplinę ściągnąć. Do tego dosyć dobrze się to przydaje. No i jeszcze jest powiew śmierci, czyli bardzo potężne zaklęcie, które zadaje ogromne obrażenia. Tylko zobaczcie sobie różnicę. Jeśli chodzi na ulepszeniu, mamy większe obrażenia na sekundę, ale mniejsze przebicie pancerza. A na standardowym mamy 100% przebicie pancerza, ale mniejsze obrażenia. Jeśli chodzi o koszt, tutaj koszt jest, powiedzmy, malutka różnica jest, więc lepiej się opłaca na ulepszonym tego używać. Tym bardziej, że jeszcze jak sobie tam powykupujemy jakieś umiejętności, to tam będzie troszkę taniej, więc jak dla mnie zdecydowanie spoko. O Vladzie już nie mamy co więcej mówić. Kolejny tutaj jest specjalistka do walki z warciu. To jest oczywiście eteryczna jednostka. Pamiętajcie, że eteryczne jednostki no nie mają po prostu pancerza, mają magiczne ataki, odmrożenie. Z takich jeszcze ważniejszych rzeczy, co mamy w eterycznych, no czyli odporność fizyczna, przeważnie, jak dobrze pamiętam, jest to 55%. No i jeśli chodzi o jakieś takie większe rzeczy, mamy tutaj klątwę na przeciwnika, żeby ściągnąć mu dyscyplinę. Szkoda, że to klątwy, które nie są, jakby powiedziałbym, jakieś mega potężne, to nie mają tego 55 zasięgu metrów, bo 35 to czasem jest naprawdę malutko. Jeśli chodzi o jakieś wzmocnienia standardowe bohatera, no to tutaj eliksir siły, czyli przebicie pancerza i również siła broni, no i obrona zwarciu i prędkość. No sama jednostka wygląda, no dobrze, jak to eteryczna z takim nożykiem. Śmiesznie wygląda, mi się to osobiście podoba. Ja ogólnie lubię eteryczne jednostki, jakoś fajnie się nimi gra, tylko trzeba uważać, że jednak nie ma tam tego za specjalnie pancerza i jednostki eteryczne bardzo szybko się też wykruszają, więc na to zwrócić warto uwagę. Co tutaj więcej? Jeśli mamy kolejnego bohatera, to jest upiorny król, czyli też specjalista do walki z warciu, tylko że to już jest taki, bym powiedział, twardszy. Z tego względu, że mamy tutaj tarczę, mamy tutaj dużo pancerza, magiczne ataki, plus walka przeciw piechocie, no też 14 może nie jest jakoś ogromnie dużo, ale mimo wszystko jest i tak sporo. Odporność na ostrzał i jeśli chodzi o umiejętności, tu mamy dużo umiejętności wzmacniających, bo mamy tak naprawdę eliksir siły, mamy heroiczny zabójczy cios, no to są, powiedzmy, dobre umiejętności. Standardowo awanturnik,
No i mam jeszcze zionięcia 3 w sumie. 3 zionięcia, które mają magiczne ataki, płonące ataki, no zerowe przebicie pancerza, ale mimo wszystko obrażenia też są ładne. Więc to jest jednostka, którą można gdzieś rzucić, żeby utrzymywała szereg. Tym bardziej pamiętajcie, że szkielety mają bardzo słabe statystyki odnośnie dyscypliny pancerza, więc taka jednostka to jest powiedzmy skarb. W większości się gra po prostu dużo bohaterów, lordów, bohaterów w armii powinno być sporo. No i lorda powinniśmy też dosyć tam wykorzystywać do fulla. Jeśli chodzi o magię, mamy tak naprawdę 3 magie dostępne. Jest to domena wampirów, czyli to co miał Vlad, mamy magię cienia i mamy domenę też śmierci. No to są 3 magie, które możemy gdzieś tam używać. Plus jest taki, że każda z tych magii jest bardzo mocna. Jeśli chodzi o domena wampirów sprawdza się najlepiej odnośnie leczenia. No na leczeniu wampiry się znają jak mało kto. Na pewno to jest bardzo mocne. Ja osobiście jak gram wampirami, no to domena wampirów jest dla mnie tylko dla leczenia. Jeśli chodzi o zadawanie obrażeń, to bardziej staram się skupić na przykład magii cienia, ewentualnie magii śmierci. I dlaczego? No dlatego, że na przykład wahadło jest bardzo mocnym zaklęciem, jeśli chodzi o zadawanie obrażeń zmasowanych na jednostki, na przykład piechoty lub na przykład otchłań cienia. To są dwa najmocniejsze, jakby nie patrzeć, zaklęcia, na którymi jest łatwo zapanować. Bo wahadło to jest wiatr, który możecie sobie ładnie ustawić, a otchłań cienia to jest po prostu wir, który stoi w miejscu, więc to jest ważne. Jeśli chodzi o na przykład w magii śmierci, no to mamy ametystowe słońce Xereusa, to jest bardzo potężna oczywiście magia, bardzo potężny wir, który też sporo trwa, no bo to jest 22 sekundy na ulepszeniu, to jest naprawdę sporo. Tylko tutaj ten wir się już porusza i to jest problem, bo jeśli gdzieś tam źle wrzucimy, a gramy na przykład wampirami, gdzie mamy sporo piechoty, to jesteśmy w stanie swoją armię zniszczyć, więc to można rzucić na przykład jak macie wargejsy, wargulfy, bohatera i dookoła bohatera otaczają właśnie nas przeciwnicy, no to możecie najlepiej wykorzystać. Postaram się oczywiście też to wykorzystać w jakimś stopniu, żebyście zobaczyli różnicę tych zaklęć. Oczywiście też na innych poradnikach w większości te zaklęcia się gdzieś tam powtarzają, więc w razie co, jak tutaj nie pokażę danego zaklęcia, to możecie zobaczyć też na innym. Jeśli chodzi jeszcze o nekromantę, mamy tutaj aktywną obronę, czy odporność na obrażenia 20%, wzmocnienie, czy odnawianie mocy na sekundę, ale zadajemy sobie obrażenia. No i w sumie to by było tyle, jeśli chodzi o magię. No czarodziejki, wampiry, no to standardowo takie połączenie trochę wojownika z czarodziejem. Bardzo dobre połączenie, bo sam nekromanta w sobie jest potem problemem z tego względu, że jak dobrze pamiętam, oni zawsze chyba mają rydwany i oni są strasznie wolni, mają mało pancerza, więc łatwo jest ich po prostu dopaść. Więc na to warto zwrócić uwagę. Cóż, teraz powinniśmy może do jednostek. Wejdźmy do takiej naszej elity, najtańszej, najlepszej. Czyli zombie, które nie wiedzą, co ze sobą zrobić. No, wyglądają śmiechowo. Zombie same w sobie są bardzo słabymi jednostkami. Jak widzicie po statystykach, atak zwarciu, obrona zwarciu, no jest to po prostu pożal się Boże. Jeśli gramy na przykład Helmanem Gorstem, tym lordem, no to tutaj mamy na przykład wzmocnienie dla naszych zombiaczków, chyba szguli, więc tutaj jest nawet dobrze. Ale bez tych wzmocnień jest bardzo ciężko. Jeśli chodzi też o samą technologię wampirów, warto poruszyć taką kwestię, że tam macie rozdzielone względem potworów, względem właśnie piechoty. No, trzeba sobie gdzieś tam fajnie tą technologię poogarniać i zaplanować, z czym chcecie grać, bo możemy grać tymi najtańszymi jednostkami i wziąć sobie tam na przykład lorda, 2 bohaterów, na przykład czarodziejów, czy tam wojownika i czarodzieja i jesteście w stanie bardzo wiele zrobić. I szczerze powiedziawszy, wtedy kupujecie sobie jakieś rydwany wzmacniające nasze jednostki i te zombiaczki nawet sobie tam długo wytrzymają, magią niszczycie większość jednostek i tam na przykład problemem mogą być tylko jakieś tam potwory, ewentualnie jakiś lord, ale na to możecie kontrować swoim lordem, swoimi gdzieś tam potworami w razie co. I tak też można tworzyć armię, tylko będziecie musieli większość tych bitew toczyć, bo automat akurat jeśli chodzi o wampiry, no jest trochę słabo. Teraz wampiry otrzymały jedną jednostkę, ale to też nie będzie jakiś, bym powiedział, przeskok. Może do walki z Brecionią spoko, jak zagramy takim Kemmlerem, ale tak w standardzie to nie jest raczej porywające. No zombiaki to jest po prostu żywa tarcza, tylko że nawet tarczy nie posiadają, więc to jest problem. Strzelcy ich zniszczą w momencie, artyleria zniszczy ich w momencie, każda jednostka zniszczy ich w momencie. Ich jedyną zaletą jest to, że jest ich dużo.
więc mogą się fajnie rozłożyć względem na przykład, żeby ich nie dało się ich oflankować, tylko problem jest taki, że oni nie tworzą pełnego szeregu równego. Jak widzicie, te szeregi są takie rozjechane, dlatego słabo to wychodzi. Jak mamy szkielety, to na przykład stoją w szeregu, no i jest to zdecydowanie lepsze. Zombiaki to jest po prostu tanie mięso armatnie i tyle. Przejdźmy w takim razie do szkieletów wojowników. Wojownicy, no tutaj widzicie już konkretnie uzbrojeni, tarcze piękne są. Jeśli chodzi akurat o szkielety wojowników, tu jest plus taki, że mamy tarczę, tylko tarcza jest niestety tych słabszych lotów, więc ciężko tutaj jest coś zablokować mimo wszystko, bo też ten pancerz jest mały. Więc większość strzelców spokojnie wystrzelają te szkielety, nim one się zorientują, co się dzieje. Zauważcie, że dyscyplina też jest bardzo słaba w tych jednostkach. Tutaj mamy 35 na zombie, 35 na szkieletach. No jedynie gule mają troszkę więcej, ale wygląda to bardzo ciężko. Pamiętajcie też o tym, że jeśli padnie wam lord, padnie wam bohater, bardzo szybko szkielety stracą dyscyplinę i zaczną się po prostu rozsypywać. Więc na to naprawdę warto zwrócić uwagę, bo nie jedną bitwę można przez to przegrać, więc musicie jako tako starać się chronić tych bohaterów. I oczywiście wzmacniać jednostki lordem, na przykład jeśli chodzi o dyscyplinę. Szkielety wojownicy mogą walczyć sobie z takimi już, nie wiem, halabardami, włóczniami spoko. Możecie puścić na taką już, powiedzmy, nie najmocniejszą piechotę przeciwnika, to też sobie chłopaki poradzą bez problemu. Ale już jeśli rzucicie ich na mocniejsze jednostki, na potwory, na kawalerię, no to po prostu nic z nich nie zostanie. Więc takie oczywiście jest zastosowanie. Kolejna jednostka, to może przejdziemy do tych naszych włóczni, czyli dobrej jednostki. Teraz oczywiście ta jednostka zostanie zastąpiona przez to, że jednak doszły tutaj mocniejsze jednostki przeciw właśnie kawalerii, potworom, ale sama w sobie jednostka jest dosyć dobra pod tym kątem, że mamy obronę w zwarciu 30, mamy tak naprawdę bonus właśnie na duże jednostki i to nawet nie najgorszy, bo 14 bonusa, pamiętajcie, że to jest jednostka z pierwszych tierów, więc no jednostka, powiem szczerze, dobra. Nawet w rankingu ją dobrze oceniłem, bo faktycznie kiedy możemy ją kupić i ile ona jest w stanie zrobić, to jest naprawdę dobre. No minusem na pewno dyscyplina, minusem jest na pewno pancerz i też, że tarcza jest jednak ta słabsza, ale do zastosowania na kawalerię, potwory, nawet ta jednostka jest w stanie coś zrobić. Może nie solowa, jakby jeden oddział nie jest w stanie pokonać jakiegoś mocnego potwora, ale na przykład już takie dwa oddziały to są w stanie zdecydowanie więcej zrobić, ale znakomicie hamują kawalerię, co jest trochę bolączką akurat u wampirów, więc warto akurat wykorzystywać te jednostki. Mamy również odpieranie szarży, odbrona przed właśnie dużymi przeciwnikami. No i chyba tyle odnośnie tej jednostki. Przejdźmy do naszych ciekawych jednostek, czyli naszych takich śmierdziuszków, czyli guli. Cmentarne gule. No tutaj jest na pewno największa zaleta tych jednostek, to jest siła broni, zatrute ataki, no i że dyscypliny jest zdecydowanie więcej niż u tamtych wcześniejszych jednostek, więc to jest na pewno duży plus. Minusem jest na pewno jednak pancerz, który, no 30 pancerza nie jest to wyjątkowo dużo. Góle oczywiście nienawidzą strzelców, bo strzelcy po prostu ich bardzo szybko wykańczają. Plus jest taki, że mamy skradanie na gulach. Mamy dodatkowo straż przednią, więc możemy zaskoczyć przeciwnika i do tego najlepiej wykorzystywać jest gule. Możemy sobie na przykład je tutaj schować i bez problemu zaatakować przeciwnika. Zatrute ataki to jest naprawdę bardzo duży potencjał i warto go wykorzystywać. Moim zdaniem możemy ruszyć do przodu. Jeśli chodzi jeszcze o gule, no gule najlepiej piechota, flankowanie, bezpośredni atak. Może niekoniecznie, chyba że to jest jakaś słabsza jednostka gdzieś tam piechoty, to wtedy możecie spokojnie wykorzystywać. Ja tutaj dałem teraz akurat mroczne elfy, może nie mają tutaj najsłabszych jednostek, ale trochę sobie popróbujemy z nimi powalczyć. W większości zobaczycie troszkę takiej mechaniki, jaką się powinno zastosować. Te jednostki, które mamy, nie powinniśmy ich za specjalnie rzucać do przodu, bo z tymi elfami nie mają nawet podjazdu, z tego względu, że zobaczcie sobie dyscyplinę u elfów. No ogólnie statystyki u elfów są naprawdę bardzo mocne. Tam najsłabsze jednostki są takich tierów, bym powiedział, że większość frakcji nawet na średnim tierze nie ma takich nawet statystyk. Więc to trochę smutne, ale z drugiej strony elfy też mają, może bym powiedział, trochę trudniejszych przeciwników tam, gdzie zaczynają, więc coś kosztem czegoś. Możemy na przykład zastosować, wysłać 3 wojowników do walki, a magami będziemy sobie tutaj wzmacniać jednostki, niszczyć przeciwnika.
Nasza piechota jako tako nie powinna za specjalnie szarżować, bo nie mamy po prostu, tak jak mówiłem, szans z nimi. Proszę bardzo, jak tutaj rzuca nimi. Tu mamy elfie wiedźmy. Ze sztylecionej. O, nawet biją nas. Aha, bo Lokhir nas zaatakował, okej. Lokhira to trzeba się obawiać, pamiętajcie. Możemy zaatakować naszymi jednostkami. No jeśli chodzi o wykorzystanie magii, możecie teraz sobie na przykład puścić wahadło. Albo możecie sobie puścić wir. I on jest w stanie zmiażdżyć bardzo dużo. Jeszcze poczekamy, aż nam się tam mana wyryga. Warto wtedy na przykład skupić nasze jednostki w jednym miejscu. Ja też miałem ogólnie odnośnie naszych tutaj tej frakcji, miałem też taki filmik dosyć, w sumie odcinkową taką też serię. Więc łatwo będzie zobaczyć, jak się na przykład wampirami można pobawić. No i teraz też powinniśmy używać tego leczenia. Czyli rzucamy na swoją jednostkę i tutaj jednostki będą leczone. Pamiętajcie, że też im więcej życia mają, tym więcej ta dyscyplina się podnosi. Ale może zobaczmy, jak tutaj... No widzicie, elfy dostały dosyć łomot. Po jednym zaklęciu spokojnie jesteśmy coś w stanie zrobić. Tu walczą sobie ładnie szkielety. Zombie nie ogarniają życia. Zaraz zostanie tu łeb ścięty pewnie. Nie. Tu wiele osób nie ogarnia życia. No ale zombie widzicie, że no śmiesznie walczą. Tu mamy jeszcze szkielety. O, widzicie, o proszę bardzo, no ten to emeryta nasz tutaj został pokonany. Może jeszcze zdąży chociaż przyzwać zombiaki, ale chyba nie. Jako w taką w stanie, jeśli byście nie użyli magii, nie mielibyście szans tego wygrać. Bo akurat te jednostki, co tam były, to bez problemu by dały radę naszym. O nie, tu mamy walkę w lesie. Tu trochę mało widać, bo zasmrodzone przez cmentarne góle. Ale oni sobie akurat z nimi powinni bez problemu poradzić. Mimo, że to jest nawet czarna straż na Garondu. Choć ta czarna straż tutaj daje nam popalić. O nie, tu rękę łocił. No tu mamy wygrane. Tu jeszcze Lokhira jak pokonamy, bo Lokhir akurat jest bardzo mocny. O, nasz nekromanta się właśnie rozsypał. Moglibyśmy wtedy rzucać na przykład takie wzmocnienie dla naszych jednostek i ta magia jest wtedy spoko. Bo tak jak widzieliście po statystykach, wampiry nie są jakieś wybitne, potężne. Więc warto to akurat wykorzystywać. Mroczne elfy też mają wzmocnienie i to bardzo długie wzmocnienie. Mordercza skuteczność i to jest naprawdę bardzo mocno u wampirów. Ale jesteśmy w stanie w sumie wszystko ogarnąć, więc... Możemy też na przykład zdjąć atak zwarciu tym przeciwnikom. Jeśli sobie im zdejmiecie, no oni akurat mają dużo, bo mają 45, to jest naprawdę sporo. No połowę im zdejmiecie, to też wyrównujecie wtedy balans względem naszych jednostek i przeciwnika jednostek. No ale to i tak jest trochę daleko. Jeszcze może słońce Xereusa tutaj zastosujemy, żebyście zobaczyli. Bo jeśli chodzi o ten powiew, który mamy w tej magii, on jest dobry, tylko po pierwsze on jest szybki. I to jest 100 metrów, żeby to rzucić. Ciężko jest to czasem przekalkulować, ile jest to 100 metrów dokładnie. I też, że jednostki się tak złożą w jednym miejscu, też jest z tym problem. Najlepiej jest właśnie wbijać ogólnie nasze jednostki w taką kupę, jeśli chodzi o no, szkielety, no takie słabe jednostki. Bo wtedy po pierwsze dyscyplina wam się dźwiga, jednostka nie jest flankowana i łatwiej wam jest użyć magii, którą macie dostępną. A jeśli właśnie chodzi o tą magię, którą macie dostępną, no to wystarczy tutaj ładnie zastosować i te słońce tutaj powinno ładnie ogarnąć temat. Tylko tak jak mówię, one się tu porusza, więc to jest trochę problem. Ale mimo wszystko zobaczcie sobie, jak tutaj mocne nawet jednostki od elfów spadają. Tylko tutaj efekt feralny nam nie ogarnęło tematu, więc trochę słabo to wyszło. Ale co, odnośnie jednostek tych podstawowych bohaterów magii, to wydaje mi się tyle. Pamiętajcie, że domena wampirów jest po prostu podleczenie, magia śmierci, magia cienia. To jest bardziej magia pod zadawanie obrażeń. Musicie zawsze te słabe jednostki zbijać w kupę, żeby dawały radę sobie walczyć.
Najważniejsze jest pilnowanie bohatera, żeby bohater po prostu nie przepadł, bo jak bohater czy tam lord przepadnie, no to ta dyscyplina u jednostek będzie po prostu bardzo krucha. Przechodzimy do kolejnych jednostek i Helman Gors tutaj ich poprowadzi do ataku. Jeśli chodzi o samego Helmana, mamy tutaj oczywiście przyzwanie, przebudzenie z grobu, czyli grobowej straży. Jest to dobre, bo możemy 2 razy to też oczywiście wykorzystać. Z takich umiejętności aktywnych mamy wzmocnienie dyscypliny i oczywiście wzmocnienie odnawiania mocy 240%, więc to jest spore. Pamiętajcie, że zadajemy sobie wtedy obrażenia, ale mimo wszystko jest to naprawdę przepotężne. Jeśli chodzi o jego magię, którą tutaj posiadacie, no to posiadamy oczywiście domenę wampirów standardowo, nie ma tutaj magii cienia akurat u niego. Helman jest znakomity względem wzmacniania właśnie cmentarnych guli, wzmacniania zombie. Mogę w sumie go do tego użyć, choć nie wiem, czy te perki jakoś mu tam za specjalnie działają na tych bitewkach, ale mimo wszystko jest bardzo mocnym czarodziejem. Jedyny na pewno jego minus to jest to, że po pierwsze jest on niestety bardzo wolny, ale to jest naprawdę bardzo, bardzo wolny. Bardzo łatwo jest go po prostu pokonać i to jest jego niestety największa wada, jeśli chodzi właśnie o pokonanie Helmana. Ma niby odporność na ostrzał, ale szczerze powiedziawszy nie jest jakieś wybitnie mocne. Ale mamy też mistrz umarłych, czyli jeśli istoty są zabijane blisko niego, no to wzmacniają się efekty leczenia. To jest dobre, bo to wpływa na wszystkich właśnie sojuszników w zasięgu. Mamy również piekielny magnetyt, czyli w sumie to jest jakby z rydwanu bonus, bo oczywiście na rydwanach też będziemy omawiać bonusy, które są bardzo ważne dla umarlaków. Szczerze powiedziawszy, to jest ich taka tajna broń. Tutaj mamy leczenie na sekundę plus wzmocnienie dyscypliny, no i czas trwania jest stały, więc zasięg efektu po prostu jest ograniczony, bo jakby to działało na całą mapę, to by było po prostu... No nie dałoby się po prostu pokonać wampirów. Mamy też bierną regenerację z takich ważniejszych rzeczy. No i standardową magia, nie ma tu jakby już takiego nic więcej. Jeśli chodzi o jednostki, no grobowa straż, standardowa miecz i tarcza. Wytrzymałe jednostki pod względem obrony zwarciu, pancerza, siła broni jest fajna, też to jest jednostka przeciwpiechotna, mamy bonusik do walki z piechotą. W umiejętnościach nie mamy w sumie nic. Dyscyplina jest bardzo słaba, to jest ich największy tutaj właśnie bolączka, że wampiry mają naprawdę ciężko z tą dyscypliną, tym bardziej, że to są takie ciężko zbrojne jednostki i też tutaj dyscyplina niestety nam nie dopisuje. Jednostka znakomicie się sprawdzi do utrzymywania flanki, do utrzymywania ogólnie terenu, do walki z piechotą, ale też piechotą maksymalnie średniej jakości, bo taka piechota wysokiej jakości po prostu może ich pokonać bez największego problemu. Tym bardziej, że jednak dyscyplina nie jest jakaś wybitnie u nich duża, więc na pewno bolączką jest to, że jeśli dacie oflankować tą jednostkę, to możecie od razu sobie już ją skreślić, no bo nic z niej po prostu nie zostanie. Kolejna jednostka, oczywiście to tutaj, tak jak mówiłem, stosujecie na piechotę, do utrzymywania jakiegoś tam terenu, do walki z potworami nie, z kawalerią nie za bardzo, jedynie strzelcy mogą tutaj fajnie gdzieś tam utrzymać tych strzelców możemy, bo jednak 55% odporności dzięki tarczy no daje nam to sporo. Kolejna grobowa straż, którą tutaj posiadamy, jest to oczywiście grobowa straż z wielkimi mieczami. Jednostka, która ma bardzo dobre przebicie pancerza, też ma premię do walki przeciwko piechocie. Statystyki są prawie identyczne. Jedynie obrona zwarciu jest tutaj zdecydowanie o 10 mniejsza, ale to jest kosztem tego, że mamy te obrażenia przebijające, więc to jest pod tym kątem. Jednostka też przeciwpiechotna, nie wykorzystujemy tego za specjalnie na kawalerię, potwory, strzelców oczywiście też unikamy. No dyscyplina jest bardzo słaba, więc pamiętajcie o tym, że trzeba na to uważać. Kolejna jednostka to jest nowa jednostka, wyglądają prawie identycznie, no dużo się chłopaki przy tym nie narobili, nie ma co się oszukiwać. Jednostka z halabardami, której bardzo brakowało nam. Z tego względu, że mieliśmy tylko podstawową jednostkę z włóczniami szkieletów, które były, no, może nie były aż tak tragiczne, ale mimo wszystko to była słaba jednostka ze słabszego też tieru. Teraz otrzymaliśmy halabardy. No minus jest taki, że oczywiście dyscyplina jest identyczna, statystyki są bardzo zbliżone do zwykłej grobowej straży, nie mamy też tutaj tarczy, a szkoda, bo tutaj tarcza mogłaby dużo wspomóc wampiry, gdyby to posiadały. Byłoby trochę szersze zastosowanie, a tak strzelcy dalej mogą ich zmieść w momencie, więc to jest trochę słabe jak dla mnie. No ale tak po prostu postanowili, to tak jest. Premia przeciw dużym jednostkom, czyli idealna jednostka na kawalerię, potwory, do walki z piechotą nie za bardzo, na strzelców też nie za bardzo, ale fajnie, że chociaż coś dostali. No oni i tak powinni dostać jakiegoś reworka jak dla mnie, no ale zobaczymy jak to będzie w praktyce.
Kolejna, ostatnia tutaj jednostka w tym zestawieniu, no to mamy upiory kurhanów. No to są jednostki eteryczne, pamiętajcie, mamy tutaj 55 odporności fizycznej, magiczne ataki, odmrożenie, czyli zmniejszenie prędkości przeciwnika. Tu mamy bardzo dobre przebicie pancerza, bo 44, siła broni jest po prostu 0. Więc to jest dobra jednostka, żeby właśnie niszczyć jednostki, co mają dużo pancerza. No do tego sprawdzają się najlepiej. No dyscyplina też jest dalej, pożal się Boże, u tych jednostek. No ale mam nadzieję, że to kiedyś coś tam będzie działane przy jakimś reworku, przy jakimś DLC-ku. No ale zobaczymy w praktyce, jak to będzie. Zastosujmy w takim razie jednostki do bitwy. Ruszajcie z Helmanem na piersi. No najlepiej byłoby tak naprawdę zastosować tutaj taką technikę, że te nasze jednostki są zbite w kupę, z tego względu, że pamiętajcie, że Helman ma te leczenie, ma podbicie dyscypliny. To są bardzo ważne rzeczy. I do tego powinniśmy najlepiej zastosować. Jednostki eteryczne powinny poczekać i być jako takie, bardziej bym powiedział, wsparcie. Możemy sobie zawsze zobaczyć, ile to jest te 35 metrów. Tu mamy 50, to tu mamy ok. Ok. Czyli to będzie jeszcze mniejszy krąg. Możemy trochę przyspieszyć te jednostki. Możemy na przykład coś takiego ustawiać, tym bardziej, że przeciwnik na przykład nie ma strzelców, nie ma na razie artylerii, no to możecie sobie spokojnie ustawiać jak tam chcecie te jednostki, żeby wam było po prostu wygodnie. Zawsze pamiętajcie, że piechotę twardą dajemy do przodu, a słabsze dajemy po prostu do tyłu. O, tutaj nas trochę zaatakują wiedźmy. Ale widzę, że tak zaatakowały i tak w sumie bez większego szału. No tu mamy jednostki eteryczne, to możemy puścić ich. No Helman powinien wjechać w sam środek, bo Helmana zawsze musicie bronić, to jest podstawa. W sumie możemy wycofać jednak te jednostki, żeby one miały tutaj więcej polu do popisu. To jest ogólnie najlepsze zastosowanie właśnie, jeśli chodzi o szkielety, żeby wbić je w kupę. Helman będzie ich leczył, więc tutaj nie będzie żadnego problemu. Tutaj nam powinno pokazywać te 35 metrów. No i jeszcze mamy splugowanie relikwiarza, czyli też zadawanie obrażeń przeciwnikom. I oczywiście gdzieś się tam walczy. Możemy też leczyć nasze jednostki. Choć na razie nie jest to potrzebne. Możemy też przyzwać sobie tutaj jednostki. O, upiornych królów, proszę bardzo. I mamy bohatera dodatkowo. Tutaj widzę, że nas trochę cisną. Możemy zawsze dać trochę jakiegoś leczenia na te jednostki więcej. No bo tu mamy lorda, to wiecie. No i tak możecie sobie gdzieś tam bronić. Oni otrzymują te wszystkie wzmocnienia, nasze jednostki. Nie dają się flankować, więc dyscyplina się też w miarę, powiedzmy, utrzymuje. Te kocy właśnie powinny być jako taki support, czyli do takiego wspierania, nie do bezpośredniej walki. Bo inaczej może być z nimi trochę krucho. Tylko, że widzę Helmana tutaj, chłop bije. Więc musicie zawsze uważać, bo jak Helman padnie, to wtedy automatycznie cała armia padnie. A zobaczcie sobie, że one się tak leczą, te jednostki, że nic nie są w stanie im tam zrobić. W sumie powinniśmy eterycznych na niego puścić, to eteryczni zrobią z nim zaraz porządek. Możemy też sobie na przykład wyleczyć Helmana. Możemy bohatera puścić na niego. Obrona, zwarcie, leczenie, proszę bardzo. Zobaczcie, Helman się leczy. Znaczy teraz jeszcze Neheka na niego działa, ale... No zobaczcie, jednostki są po prostu niewzruszone. One mogą się tak teraz bronić i nic nie potrzebujecie robić. Tylko pamiętajcie, że Helman powinien być w miarę w kółku, w środku. I z takich najważniejszych rzeczy w sumie tego upiora jeszcze zrobimy tak, żeby na pewno bili go. On już jest tutaj otoczony. No i zobaczcie, możemy to przyspieszyć
I nasze jednostki po prostu, no prawie nie otrzymają żadnych obrażeń. Jeśli gdzieś tam potrzebujecie jakieś wsparcie dla tych jednostek, to sobie je podleczycie. No zobaczcie sobie, że nie są w stanie nic za bardzo zrobić. Zawsze możecie sobie leczyć te jednostki, jeśli jakieś tam konkretnie potrzebujecie, nie wiem, na przykład tych, to sobie ich podleczycie. Oni się tutaj ładnie wyleczą. I to jest właśnie ogólnie mechanika wampirów, że musimy mieć cierwowozy, te wzmacniające, leczące i spokojnie jesteśmy w stanie wszystko zrobić. No nie potrzebujemy tutaj nawet ruszać jednostek, przeciwnik nie jest w stanie nam nic zrobić, więc no zobaczcie sobie, że to wygląda naprawdę spoko. To jest pewnie też z tego względu, że jeśli wampiry by otrzymały za mocne jednostki, byłyby po prostu nieśmiertelne, że mimo już są prawie nieśmiertelne, jak dobrze zagramy i też dobrego przeciwnika trafimy, który nie ma za dużo potworów, to jesteśmy tak naprawdę niepokonani. Mielić ich tutaj. No zobaczcie sobie, no jednostki są niewzruszone, a przeciwnik już... no, jakby nie patrzeć, no stracił prawie armię, więc... Tutaj sobie dobijemy tego jego lorda. Jeśli się oczywiście uda. O, ten lord akurat się leczy. No dobra, możemy go tam olać nawet. Zobaczcie, cała armia się akurat już zdążyła poddać. No i szczerze powiedziawszy, wyszło to naprawdę kozacko. Dlatego warto wykorzystywać duże potencjały wampirów, tylko musicie sobie zawsze zerknąć, jakie macie umiejętności, które tutaj wzmacniają, bo po pierwsze, on miał umiejętność, która zadaje obrażenia. Po drugie, miał wzmocnienie obrony w zwarciu i atak w zwarciu, co przy szkieletach jest bardzo przydatne z tego względu, że oni nie mają jakichś wybitnie wysokich statystyk. Mieliśmy tak naprawdę leczenie, mieliśmy tak naprawdę 2 leczenia, jak dobrze pamiętam. Więc tutaj, no, 2 leczenia, to jest 0,10, znaczy no 0,1, można sobie tutaj leczyć non-stop jednostki, więc jest to po prostu OP. Idziemy dalej. A teraz przechodzimy do kolejnych tutaj jednostek, kolejnego lorda, czyli Henryk Kemmler, bardzo potężny nekromanta, magia oczywiście wampirów standardowo. Z takich ważnych rzeczy, no na pewno to, że mamy obronę zwarciu, czy powrót nieśmierci, mamy płaszcz mgieł i cieni, czy odporność fizyczna, wzmocnienie ataki właśnie magiczne na 30 sekund i mamy pan nieśmierci, czyli przyzwanie Krela, bardzo potężnego czempiona od Nagasza, więc to jest naprawdę mega potężne zaklęcie, mega potężny lord, żeby wykończać innych lordów, bohaterów, więc spoko. Pod tym kątem, jeśli chodzi o Henrycha, jest dosyć dobry. Magia jest oczywiście jego największym też gdzieś tam atutem. Jeśli chodzi o same jego gdzieś tam umiejętności, znowu mi coś tu przeskakuje. Nie wiem dlaczego. O Boże. Nie wiem, co to się czasem dzieje. No, z takich najważniejszych rzeczy też ma oczywiście Mistrza Nieumarły, czyli leczenie te 0,5, więc tam, znaczy 0,05%, więc to też jest dobre, jeśli chodzi o leczenie. Przy kawalerii może to nie będzie aż tak bardzo, bym powiedział, dobre, z tego względu, że kawaleria musi być w ruchu. I zacznijmy może od tej kawalerii. Kawaleria, no, jest powiedzmy taka sobie, jeśli chodzi o te początkowe gdzieś tam niektóre jednostki, na przykład czarni, rycerze. Jednostki statystykami dosyć dobre, ale w praktyce nie są aż takimi potężnymi jednostkami. Bardzo ciężko jest ich wykorzystać, bo premia do szarży i dyscyplina jest bardzo słaba i problem jest często tak, że jak źle gdzieś tam zaszarżujemy, no to z naszej jednostki za specjalnie nic tutaj nie wyjdzie, nic nie zostanie, więc na to zwracajcie na pewno uwagę. Sama jednostka w sobie jest w stanie tam piechocie zaszkodzić. Najlepiej oczywiście wysyłać ich na strzelców, artylerię i raczej na taką flankę na przeciwnika. Unikamy całkowicie włóczni, halabardy, potworów, no tylko po prostu piechota, pamiętajcie, bo inaczej będzie duży problem. Kolejna jednostka to jednostka, która ma jeszcze gorsze statystyki, atak zwarciu, obrony zwarciu, ale premia do szarży i pancerz jest tutaj podbity. Problemem dalej jest niestety dyscyplina i troszkę prędkość, bo gdyby była szybszą jednostką, mielibyśmy większą szansę, że jednak ta jednostka zdąży też uciec z pola bitwy. Jest to jednostka czarni rycerze z kopiami, zbrojami. Jest to jednostka, która ma po prostu tylko szarżować, wycofywać, szarżować.
Bo inaczej te statystyki są tak kruche, że 28 obrony w zwarciu, no powiedzcie sobie sami, że tutaj raczej to nie jest wiele, tym bardziej, że niektóre jednostki słabsze mają po 30, więc wygląda to wtedy naprawdę słabo. Jedynie jednostki do właśnie takiej szarży. Jeśli chodzi o taką walkę dłuższą, no to mamy tutaj upiory. Upiory, przeklęte zjawy są dobre pod tym kątem, z tego względu, że to są jednostki eteryczne, odporność fizyczna, ładne przebicie pancerza, bym powiedział nawet bardzo ładne. No tylko problemem też jest oczywiście dyscyplina, więc warto uważać. Plusem na pewno jest to, że mamy tutaj właśnie straż przednią, więc możemy sobie schować jednostki w lesie i sflankować przeciwnika. To jest bardzo ważne, tym bardziej jeśli mamy dużo kawalerii, no to flankowanie przeciwnika, obracanie przeciwnika to są rzeczy najważniejsze. Mamy jeszcze krwawych rycerzy, którzy mają już trochę lepsze te statystyki, bo obrona w zwarciu, a atak w zwarciu jest już na wyższym poziomie. 15 dyscypliny, no to uwierzcie, że to jest naprawdę sporo u wampirów, bo to jest 1/3 większości jednostek, więcej, więc naprawdę to jest sporo. Tutaj mamy też premię przeciw dużym przeciwnikom, bo to jest jednostka na dużych przeciwników z lansami. Mamy też standard twierdzy, czyli odporność na ostrzał, gdy oczywiście jednostka nie jest w zwarciu. To jest ważne, że gdzieś, jeśli będziemy sobie gdzieś tam starać już szarże robić, no to też ten ostrzał jest troszkę mniejszy. Mamy też bierną regenerację, gdy oczywiście walczy i mamy też strzał, czyli podbicie naszych statystyk. To jest ważne, bo ta jednostka oczywiście ma takie coś. Mam nadzieję, że tutaj jeśli chodzi o piechotę też dostaniemy właśnie takich krwawych rycerzy, takie mocniejsze zdecydowanie jednostki lub na przykład Zaken z Drakenhof, jak dobrze pamiętam. No to by było wtedy naprawdę spoko. Jednostka, tak mówię, najbardziej na potwory, ale możecie też starać się wykorzystywać to na piechotę. Tym bardziej, że szarża jest ok, obrona zwarcia jest nie najgorsza, więc jesteście w stanie coś z tym zrobić. W takim razie przygotujmy już naszą kawalerię do szturmu. Wiadomo, jeśli z góreczki sobie zjadą, to będą mieć większą szarżę, więc to jest ważne. Tu możemy sobie starać już przygotować pod jakąś flankę. Jednostki eteryczne tutaj będą naprawdę odgrywały ważną rolę. Może Krela sobie przyzwiemy, żeby właśnie tutaj Lokhira pokonał, z tego względu, że no kawalerią będzie ciężko Lokhira raczej pokonać. Nasza kawaleria, powiedzmy, że się tam już przygotowała. Pójdźmy tych pierwszych na razie i zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. No te dwie jednostki możemy puścić tutaj. Zaraz będziemy się potem martwili tym. Bardziej chodzi o to, żeby też pokazać animację, tak? Zawsze tak lubię. No zobaczcie, jeśli chodzi o szarże spoko, ale już jednostki zaczynają bardzo dużo obrażeń dostawać. Możemy robić następną szarżę, nie wiem czemu Kemmlera, a czyli tego Henrycha tutaj wysłałem, no ale dobra. Musimy wysłać w takim razie od razu wsparcie, bo go inaczej zabiją. Ale widzicie, oni są w stanie też w miarę szybko się coś tam powycofywać, coś tam pokombinować. Możemy też eterycznych tutaj rzucić. No oni nie mają aż takiej dużej szarży, więc też nie są w stanie tu zrobić nie wiadomo jak dużo. No i jednostki kawalerii muszą zdecydowanie tutaj no ruszać się, bo inaczej jest ciężko. Ale jak będą gdzieś tam flankowali co chwilę, no to są w stanie naprawdę coś tam zrobić. Tym bardziej na sobie jednostki. Tutaj macie właśnie czempiona. Krela. Tylko widzę kawaleria go tu trochę zablokowała. Możemy jeszcze teraz wysłać kolejną kawalerię. No jednostki eteryczne są bardzo mocne, więc tutaj obrażenia ładnie wchodzą. Możemy też szarże zrobić. Proszę bardzo, jak ścinają. Żniwo. Akurat na włócznie będą się rzucali, więc trochę słabo. Choć nawet ta szarża w miarę wyszła. To trochę gorzej. Bo jak włócznie są właśnie obrócone w naszą stronę, to tą szarżę strasznie blokują, więc wtedy jest naprawdę trochę problem. Ale jak sobie zobaczycie, no tutaj mieliśmy też dużo tych jednostek z dużą ilością pancerza, więc byli w stanie coś zrobić. Flanka jest najważniejsza. Możemy się też wspierać trochę magią, czyli jakieś tam leczenie tych jednostek, wzmacnianie na przykład obrony w zwarciu, dyscypliny. Jeśli mamy oczywiście takich lordów do zrobienia, bohaterów z takimi jakimiś wzmocnieniami.
to warto to wykorzystywać. Umiejętności są jednymi z najważniejszych rzeczy w grze, więc tutaj też powinniśmy więcej trochę szarżować. Tu nam się jednostki rozsypują, możecie zawsze je podleczyć. Tym bardziej, że zawsze w armii jest lecząca jednostka, bo nawet lordowie, tacy standardowi od wampirów, wojownicy, to również mają leczenie, więc jesteście w stanie tam leczyć te jednostki. Dobra, nasz czempion się tu bije. Tylko kawaleria mu wszystko zasłania. No widzicie, no eteryczni zaczną gdzieś tam padać, dlatego też warto tych eterycznych pilnować. Tym bardziej, że eteryczni mają bardzo duże obrażenia. Tylko są po prostu miękkimi jednostkami. Wszystkie tutaj jednostki u szkieletów są niestety bardzo miękkie. Mamy takich Manfredów na tych. Zaraz zobaczycie, dlaczego mówię Manfredów. No co, wydaje mi się, że o kawalerii tyle. No tutaj nie ma nic takiego też szczególnego, powiedzmy. Fajnie można ich wykorzystać, jeśli mamy ich dużo mocnych. Widzicie, że jakiś tam poziom sobie nabijają. Statystyki i obrażenia też ładnie wchodzą. Ale trzeba ich pilnować, bo niestety dyscyplina jest straszna, obrona zwarcie jest straszna, więc przejdźmy w takim razie dalej. Moi drodzy, przechodzimy teraz do bardzo ważnego omówienia, bo mamy tutaj rydwany, które wzmacniają bardzo potężnie nasze jednostki. Mamy potwory, na których się ogólnie gra wampirami opiera. Tym bardziej, jeśli gramy na wyższych poziomach trudności, walczymy z dużo mocniejszymi armiami, no to trzeba tak naprawdę te jednostki dobrze znać, znać je możliwości, więc przejdźmy może po kolei. Najpierw zaczniemy sobie od takich słabszych jednostek. No są tu na przykład wielkie nietoperze lub na przykład złowieszcze wilki. Nie będę tutaj długo ich omawiać z tego względu, że wolę poświęcić czasu na mocniejsze jednostki, które mają większe znaczenie. Jeśli chodzi na przykład o złowieszcze wilki czy wielkie nietoperze, są to jednostki, które używacie tak naprawdę tylko do flanki, tylko na strzelców i tylko tak naprawdę na artylerię, na blokowanie. Możecie czasem wykorzystać do zablokowania na przykład kawalerii, wyłapania kawalerii, jeśli macie z nią problem, żeby wam gdzieś tam nie raszowała, to wtedy sobie właśnie łapiecie tymi jednostkami. Wilki nietoperze już nieraz były omawiane gdzieś tam, więc jak dla mnie nie musimy tutaj dużo tego omawiać. One się po prostu nadają do tych rzeczy. Frontalny atak zdecydowanie odpada. No dyscyplina u nich jest bardzo krucha, 30-35 jest to naprawdę bardzo mało, otrzymają większe obrażenia i tak naprawdę się zaczną rozsypywać w momencie. Więc tego możecie dużo nie rekrutować, chyba że macie dużo gdzieś tam przeciwnika z dużą ilością strzelców, no to do wyłapania takich strzelców sprawdzają się fajnie, bo obrażenia oni mają nawet nie najgorsze, no 26, 22 jest to nie najgorzej, względem takich strzelców, którzy nie mają za specjalnie dużo życia i mają mały pancerz, to chłopaki sobie tutaj poradzą. Jeśli chodzi o jednostki już takie bardziej, bym powiedział, ważniejsze, są tutaj oczywiście nasze cmentarne poczwary. To są takie piesze potwory, które mają dużą siłę przebicia pancerza, no bo musimy tak przyznać, że jednak 52 to jest duża siła przebicia na 70. Mamy zatrute ataki, czyli bardzo mocne osłabienie przeciwnika. Atak zwarcie jest ładny, obrona zwarcie jest gorsza, więc to też może służyć jako jednostka taka wspierająca niż do walki standardowej. Choć frontalny atak też możemy wykorzystać, gdy wzmocnimy na przykład rydwanami, bohaterem te jednostki, to są w stanie naprawdę wiele zrobić z przeciwnikiem. Pancerz jest może trochę mały, ale z tego względu, że tutaj cmentarne góle też mają swoją regenerację, gdy oczywiście walczą. Jedyny gdzieś taki większy minus, no to podatność na ogień, że jest na plusie, czyli jednak trochę słabo, jeśli jakiś ostrzał z ognia, czy jakieś czary ognia, no mogą bardzo szybko nam zmiażdżyć te jednostki, no ale mimo wszystko, jeśli utrzymacie przy życiu te jednostki, to są po prostu bardzo mocne. Oczywiście wykorzystujemy ich, szczerze powiedziawszy, do walki. Można szczerze powiedzieć nawet, że można walczyć z każdą jednostką, tylko unikamy strzelców, artylerii, magii i są w stanie dużo zrobić. Mamy wargeisty, które są bardzo ważne, z tego względu, że wargeisty to są jednostki latające, to jest jedna z ważnych rzeczy. Bardzo duże przebicie pancerza, dobra prędkość, dyscyplina nawet nie najgorsza, tylko minusem, jak sobie zauważycie, jest pancerz. Ale plusem jest jeszcze, mamy po pierwsze szał i mamy też głód, czyli jednostki też się leczą. Tutaj na wampirach ogólnie jest dużo jednostek, które posiadają jakieś regeneracje, leczenie i ogólnie takie rzeczy. Tylko na pewno zawsze największym minusem jest dyscyplina i pancerz. Czyli łatwość jakby zabicia tych jednostek, gdy źle wyślemy te jednostki. Te jednostki powinny bardzo unikać ostrzału,
frontalnego ataku również powinny być bardziej takimi jednostkami wsparcia, jednostkami, które wybijają szybko strzelców, artylerię i wbijają po prostu na flankę. Z tego względu, że mamy 16 jednostek, 6000 życia, no nie jest to powiedzmy tak dosyć sporo życia. Gdyby miał gdzieś około 8-9 tysięcy, no wyglądałoby to o wiele lepiej. Jednostkę możecie wykorzystać na wszystko. To jest jednostka na wszystko, prócz włóczni i halabard. Pamiętajcie, że potwory ogólnie nie lubią włóczni i halabardy. Niezależnie od tego, jak są potężne. Chyba że to są jakieś skałorogi, które mają bardzo dobre tutaj... bardzo dobry damage, więc bardzo dużą szarżę, więc są w stanie spokojnie ogarnąć temat. Wargeisty, pamiętajcie, że to są jednostki, które są bardzo potężne i bardzo ważne. Tym bardziej, że to są jednostki, które mają bardzo duże obrażenia i są w stanie naprawdę wiele zrobić na polu bitwy. Tylko ważne jest to, żeby nie dać ich po prostu zastrzelić, nie wrzucić ich w halabardy, włócznie, bo inaczej z tych jednostek nic wam nie zostanie, a rekrutowanie ich jest troszkę długie, bo przeważnie to tam są 2 tury. Ale mimo wszystko te jednostki są bardzo ważne i starajcie się je dobrze wykorzystywać. Spróbuj jakoś zademonstrować, jak można je wykorzystać, choć akurat przeciwnik ma takie jednostki, które ciężko będzie je wykorzystać, ale postaram się oczywiście, bo mamy jeszcze redwane, więc będziemy mieli jakieś większe wsparcie. Kolejne jednostki to są wargulfy, czyli już nasze takie potwory solowe. No wargulfy, powiem szczerze, bardzo miotają na polu bitwy. Na pewno właśnie problemem jest niska dyscyplina, która nawet jest zaznaczona, że jest po prostu niska, słaba. Ważne jest to, że wargulfy mają odporność na flankowanie, więc obojętnie z której strony będą bić tę jednostkę, no to nie będziemy mieć debuffa za dyscyplinę, jeśli chodzi o flankę. Mamy też bierną umiejętność leczenia, czyli głód. Na pewno dużym plusem jest przebicie pancerza i szarża. Jak zobaczycie, niby ta szarża nie jest jakaś spora, ale prędkość, jeśli pomnożycie przez szarżę, jest naprawdę, powiedzmy, dostojna dla niego. Ładnie szarżuje nawet z takimi jednostkami, które gdzieś tam mają odporność na tą szarżę delikatną. Więc jeśli chodzi o wykorzystanie tych jednostek, wykorzystujemy je oczywiście do walki z każdą jednostką. Może z jakimiś potworami mocniejszymi jest problem, albo z jakimiś włóczniami i halabardami. Choć jest zawsze taka możliwość wsparcia, że wrzucamy wargulfa, wrzucamy jakąś magię, która obija przeciwnika i spokojnie możemy to zniszczyć. Więc zasada też jest taka dobra, że jeśli mamy dobre jednostki solowe, które też się tam leczą, utrzymają chwilę, no to możemy dużo wspierać magią i nie tracimy na przykład naszych jednostek. Rzucimy sobie słońce Xereusa na naszą jednostkę obok właśnie tego pola i cała tam piechota zniknie w momencie. Oczywiście jeśli chodzi o Manfreda, bo o Manfredzie troszkę tutaj zapomniałem, no to Manfred to oczywiście domena śmierci, bardzo ogólnie mocna domena, plus połączenie mamy tutaj tak samo domeny wampirów. Jest to dobre z tego względu, że mamy 2 bardzo potężne magie i jednego czarownika wojownika, bo on jest też ekspertem w walce w zwarciu, bardzo ładne statystyki, jak sobie tutaj zauważycie. Mamy też, tylko tutaj nie mamy tego dzwonu, który gdzieś tam leczy, no bo nie mamy rydwanu, więc to takich ważniejszych też trochę rzeczy, że nie mamy tego mocnego wsparcia do leczenia, więc tutaj musimy leczyć sobie w większości magią. Ale jeśli chodzi o nasze rydwan, o których zaraz pomówimy, to są takie ważniejsze też oczywiście jednostki. Mamy jeszcze skrzydlaty maszkaron. No maszkaron, fajny jest maszkaron, no maszkaron jest naprawdę fajny. Z tego względu, że mamy po pierwsze regenerację, mamy zielonięcia 3, które zadają ładne obrażenia, bo nie są jakieś potężne, znaczy nie są jakieś takie bardzo słabe te obrażenia, czy tam od wybuchu, czy standardowo. Więc na pewno warto wykorzystać na najlepiej oczywiście na halabardy, bo jeśli tutaj macie w większości potwory, no to halabardy są dla was największym zagrożeniem. Sama jednostka jest dobra pod tym też względem, że mamy truciznę, więc możemy walczyć z potworami. Maszkaron ogólnie ma bonus do walki przeciwko dużym jednostkom, więc sobie zobaczcie, 25 bonusu. Sporo, nie sporo, zawsze to coś. Tylko problemem jest naprawdę dyscyplina. U wampirów, gdyby podbili chociaż tą dyscyplinę o 10-15 na niektórych jednostkach, byłoby już naprawdę tak dosyć wygodniej. Tym bardziej nowym graczom by się wygodnie grało, by się dacie sobie od razu odflankować, czy tam ostrzelić mocniej jednostki, no to zobaczycie, że się kruszą po prostu w momencie. I to niezależne, czy to jest potwór z 5 tieru, czy nie. Pamiętajcie, że wszystkie umarlaki po prostu mają taką samą destrukcję, jeśli spadnie im dyscyplina, jak demony, no i jest to wtedy słabe. Jeśli chodzi o ścierwowozy i ogólnie te nasze wozy, mamy tak naprawdę parę rodzajów. Dajmy sobie jeden, dajmy sobie drugi, no dajmy sobie oczywiście trzeci, no i mamy jeszcze urządzenie Mortis.
może zacznijmy od pierwszego. One wyglądowo powiedzmy są prawie identyczne. Jedno ma dzwon, jedno ma takie właśnie palące się czaszki. No a Mortis to jest w ogóle kombos. Pierwsze urządzenie, czy ścierwowóz. Mamy tak, regenerację standardową dla tak naprawdę siebie. Mamy też tutaj właśnie trupi wigor, czyli obrona zwarciu, atak zwarciu, to co mieliście na Helmanie Gorście, tą umiejętność. Mamy też odporność na oszczot standardowo dla naszych jednostek. I z takich ważnych rzeczy jest to jednostka, która nam wspiera nasze jednostki, więc warto taki jeden rydwan na pewno w armii mieć, tym bardziej jeśli walczycie słabszymi jednostkami, walczycie piechotą, no to jest, bym powiedział, bardzo ważne. Kolejny rydwan, który tutaj macie, no to jest oczywiście ścierwowóz piekielny magnetyt. No różnica z nim jest taka, no nie, no przeskakuje mi to dziadostwo non-stop, że mamy tak, obrona w zwarciu, atak w zwarciu, czyli to co mieliście na tym standardowym, ale mamy też leczenie na sekundę i dyscyplinę. To jest ważne z tego względu, że leczenie dla umarlaków jest jak po prostu dla żywego tlenu. No inaczej się nie da, tak? No tak to wygląda po prostu u umarlaków, więc to jest na pewno ważne. A kolejny, jeśli tutaj sobie zobaczycie, ścierwowóz złowrogi ogień, no to w złowrogim ogniu mamy wzmocnienie naszych obrażeń, jak dobrze pamiętam, tylko mi coś znowu tu nie chce przeskoczyć. Czyli nasycenie płonące ataki, nasycenie magiczne ataki, odporność na ogień plus 20%. Pamiętajcie, że niektóre jednostki u szkieletów mają minus na ogień, jak na przykład cmentarne poczwary. I ogólnie jednostki, które mają regenerację, to zawsze mają problem właśnie z tym, a dużo jednostek regeneracji oczywiście posiada u marlaków, więc to jest dosyć dobre wzmocnienie. Warto mieć tak naprawdę powiedzmy te dwa wozy, z tego względu, że no ta dyscyplina, te leczenie, te wzmocnienie ataków, nasycenie ataków, żeby jednak wyrównać walkę z pancerzem przeciwnika, to jest naprawdę no, dobre zastosowanie. Mamy jeszcze urządzenie Mortis, które jest jako tako, bym powiedział, najpotężniejsze z tego wszystkiego i oczywiście jest na najpóźniejszym tierze. No i wygląda zjawiskowo, jak dla mnie jest naprawdę bardzo ładne. Ale omówmy jego po prostu działanie. Działanie jest z tych takich ważniejszych rzeczy, no nie wiem, czemu mi to non-stop przeskakuje. No po prostu nie wiem, co tu się dzieje. O nie no. Dobra, dajmy je na bok, bo to chyba jakoś przeskakuje z tego względu. No to mamy właśnie plugawienie relikwiarze, czyli to co mieliśmy na Helmanie. To jest na pewno bardzo dobre pod względem zadawania obrażeń i wrzucamy takiego Mortisa w sam środek i zadaje obrażenia przeciwnikom. Mamy też odnawianie mocy, czyli będzie nam się szybciej mana odnawiała, to jest też ważne. No i mamy oprawienie relikwiarza, czyli nasycenie magicznymi atakami i leczenie. Jak sobie postawicie na przykład to plus to koło siebie, no po pierwsze macie dobre leczenie, macie zwiększenie dyscypliny, macie nasycenie ataków, odporność na ogień. No i zobaczcie sobie, że to jest naprawdę bardzo dużo, a to są tylko dwie jednostki, które wzmacniają całą naszą armię, jeśli ustawicie tak jak poprzednio była bitwa, no to macie bardzo potężne wzmocnienie. Więc warto te oczywiście urządzenia tutaj wykorzystywać. No, tu nawet macie zawsze napisane, że często jest na przykład masowa regeneracja, zakłócenie też magii na przykład. To jest moim zdaniem spoko. Czarny powóz to jest na przykład taki powozik, który fajnie się sprawdza do niszczenia piechoty, bo jak sobie zauważycie, prędkość jest dobra i premia do szarży jest naprawdę znakomita. Postaram się to wykorzystać w walce, ale nie zawsze to tam wyjdzie. W takim razie ruszmy do walki i zobaczmy, co tam przeciwnik dla nas przygotował. Tutaj jedne, no te latające to spokojnie, bo oni nie mają strzelców, to nie musimy się tam martwić. No na pewno wszystkie nasze ścierwowozy, wszystko się tutaj powinno ustawić. Śmiesznie biegają na tym przyspieszeniu. O, już widzę, że się na nas rzucają. Spokojnie wargulfy na piechotę możecie rzucać, to nie ma żadnego problemu. Oni sobie poradzą. Czasem jedynie co to będziecie musieli wzmacniać, bo widzę, że tutaj zatrucie nam wskoczyło. Ale zawsze mamy tutaj poczwary, które nam tutaj pomogą. Tym bardziej z piechotą, no to zobaczcie, że tu jest po prostu niszczenie przeciwnika w momencie. Możecie też wysłać na przykład sobie od razu powozy, jako takie wsparcie. Tylko tak jak mówię, tutaj byście musieli non-stop nimi gdzieś tam szarżować, żeby robić jakieś ładne obrażenia. Możecie zawsze gdzieś tam leczyć nasze jednostki. Jak macie takie same potwory, to możecie też wtedy używać innych zaklęć. Możemy zrobić na przykład ten powiew. On nie powinien naszym jednostkom za specjalnie zaszkodzić. Tutaj ładnie przeciwnik się ustawia. No i zobaczcie, że to zadaje ogromne obrażenia.
Tylko musicie to dobrze ustawić i nie mieć swoich jednostek standardowych poblisko. No inaczej będzie duży problem. Te nasze rydwany nie zdążyły tu dojechać, a tu już jest po walce. Możecie oczywiście smoka na przykład tu użyć na te mocniejsze jednostki, bo tu mamy egzekutorów. On tu jest akurat taka armia, że szczerze powiedziawszy, taką armią jesteście w stanie prawie wszystkie armie rozwalić przeciwnika, niezależne co on by tam zrekrutował. Macie magię, która niszczy większość najmocniejszej piechoty. No i macie potwory, które sobie radzą dobrze i z potworami, i ze zwykłymi jednostkami. Zobaczcie, że Wargulf sobie non-stop się tutaj ładnie leczy, tak? Jak tutaj by poszły halabardy na nich, no to byłby pewnie jakiś większy problem, ale tak to nie ma żadnego problemu. Na przykład tu są halabardy. Zobaczcie, jak sobie rzucicie na przykład wargejscy na halabardy, co się wydarzy. Szarże na początku spoko, obrażenia są dobre, ale po momencie zobaczcie, jak wargulfy, znaczy wargersty tutaj bardzo szybko zaczynają spadać, więc nie możecie tego tak wykorzystywać. Wtedy musicie albo leczyć sobie te jednostki, i wtedy używamy na przykład smoków na przykład właśnie takie mocniejsze jednostki halabard. Choć te smoki różnie z tym strzałem. Czasem wam ten strzał fajnie wejdzie, czasem gorzej wejdzie. No i możemy już puścić tutaj całą armię, niech sobie walczą, żebyście poglądali też te animacje. Tak jak mówię, nie rzucajcie tego na halabardy na włócznie, chyba że jako wsparcie na flankę czy coś, to możecie spokojnie wykorzystać. Tutaj nasze urządzenia teraz wzmacniają nasze jednostki, więc zobaczycie, że one się po prostu ładnie leczą. Zobaczcie sobie bonusy. Nasycenie, mamy obronę w zwarciu, oprawę relikwiarza, wzmocnienie jeszcze standardowe leczenie i nawet jakoś to tam wygląda. Mimo że walczą z halabardami, z takimi dosyć mocnymi jednostkami. Możemy też wtedy zmienić na przykład domenę i możemy przeciwnika po prostu osłabić z pancerza, z siły broni i wtedy też nie będzie nam takich dużych obrażeń zadawać. Ale zobaczcie, że na tym leczeniu są w stanie nawet wytrzymać bardzo mocne te jednostki, no bo Czarna Straż z Nagarondu to są bardzo mocne halabardy. Mają bardzo mocne wzmocnienia na nasze jednostki. Możemy tu poglądać, jak smok sobie gryzie. Wargulf tak samo. No i zobaczcie, no tutaj powiem wam tak, wargejscy źle zostały rzucone, ale mimo wszystko nie było problemu. Wargulfy zaczęły pierwsze walczyć i zobaczcie, że one są tak naprawdę tutaj wyleczone, tak? One się leczą gdzieś tam po 16 na sekundę prawie, więc jest to naprawdę sporo, bo 10 sekund 160 wyleczone, a one non-stop zabijają, non-stop jednak zadają te obrażenia. Więc jak dla mnie, no wydaje mi się, że możemy iść dalej. Przechodzimy do kolejnych tutaj jednostek specjalnych, czyli specjalny arsenał i dodatkowo regimenty. Regimentów troszkę nawet mamy, nie jest to nawet tragicznie. Zacznijmy od pierwszych regimentów. Są to oczywiście zombiaki. Jak widzicie, zombiaki mają tak naprawdę odporność fizyczną 20%, dodatkowo mają pancerz. Trochę statystyki są tutaj podniesione. Może nie jakoś za wybitnie mocno, ale no jednak tam są. Wyglądowo, szczerze powiedziawszy, nie ma za specjalnie większych różnic, więc troszkę słabo, bo dla mnie te regimenty powinny się wyróżniać chociażby kolorystycznie czy coś tego typu. No a tutaj niestety lipa. Mamy też oczywiście szkielety wojownicy i tu na przykład regiment jest dla mnie naprawdę fajny, z tego względu, że statystyki są wiele bardziej podbite niż w standardzie. Zobaczcie sobie, że mamy po pierwsze 80 pancerza, w standardzie jest chyba 20-30, więc jest przebitka ogromna, są zatrute ataki. No i statystyki ogólnie są ładnie popodbijane, jednostki też wyglądają inaczej i wygląda to jak dla mnie spoko. Bonusy też są oczywiście spoko, więc idziemy dalej. Ucztujący od zmierzchu, czyli cmentarne góle. Cmentarne góle, no różnic tutaj za takich wielkich nie mamy. Mamy na pewno zatrute ataki, ale to jest też w standardzie. Siła broni, obrona w zwarciu, atak w zwarciu. Tutaj są troszkę delikatne zmiany, ale nic takiego szczególnego nie mamy, choć jest jeszcze szał dorzucony, a wcześniej tego w jednostce nie mieliśmy, więc to jest na pewno na duży plus. Możemy iść dalej, no i wyglądowo troszkę inaczej wyglądają. No przejdźmy może przez te regimenty na początek. Mamy też oczywiście czarni rycerze z kopiami i zbrojami. No mamy regenerację, ale chyba jak dobrze pamiętam regeneracja była w standardzie. Szczerze powiedziawszy nie widzę tutaj za specjalnie jakichś większych zmian. Musiałbym sobie to jeszcze dokładnie porównać, ale jak dla mnie tutaj nie ma większych zmian. Trochę kopie inaczej wyglądają, ale mimo wszystko
statystykach, żadnej jakiejś umiejętności unikatowej, no troszkę jak dla mnie słabo. Jedynie co, że czarni rycerze z kopiami i zbrojami wcześniej byli na potwory, a ci są po prostu dostosowani na piechotę, ale nie otrzymali nawet bonusu do walki z piechotą, to trochę dla mnie wygląda naprawdę słabo. Mamy jeszcze Hudgeisty, czyli przeklęte zjawy. No wyglądają fajniej, bo mają jednak ten inny odcień, inny kolor, ładnie to wygląda. Dodatkowo, jak sobie tutaj zauważymy, mamy tutaj aurę chłodu, czyli dodatkowa jakby umiejętność. No jeśli chodzi o statystyki, no tutaj chyba też za specjalnie nie jest nic pozmieniane. Chyba tak zwarciu jest ciut dźwignięty, ale nie jestem w 100% pewny, bo wiecie, robiąc tyle poradników odnośnie omówienia jednostek, to te statystyki już gdzieś tam po głowie się mieszają. No na pewno ta aura chłodu jest gdzieś tam plusem i wygląd, no ale tak mimo wszystko gdzieś większego chyba szału również nie ma. Mamy jeszcze oczywiście złowieszcze wilki, z wyglądu chyba prawie identyczne. Może troszkę jakoś tam pozmieniane. Mają skuteczność przeciw dużym wrogom, to jest spoko, bo tego, jak dobrze pamiętam, nie posiadały. No i 14 na takich statystykach jest naprawdę spoko, umiejętności dodatkowej nie mamy, ale chyba dyscyplina jest też dźwignięta o 10, więc 10 dyscypliny przy takich jednostkach jest naprawdę sporo, więc jak dla mnie powiedzmy na plusik. Mamy oczywiście jeszcze tutaj Wargeisty. Z Wargeistów, z tego co tak sobie zauważyłem, nie ma tu jakichś specjalnych większych różnic. Atak zwarciu, obrona zwarciu jest na pewno zmieniona. No i chyba to by było tyle. Wyglądowo są trochę innego odcienia, więc powiedzmy chyba bardziej bujną tą czuprynę to wszystko mają, więc może pod tym względem też wyglądowo są zmienione. Mamy jeszcze oczywiście pazur Nagasha, czyli urządzenie Mortis. Urządzenie Mortis, z tego co widzę, aura chłodu jest dorzucona. Chyba jest odporność na magię, tylko teraz nie jestem w 100% pewny. No i wyglądowo jest zmienione pod ten kolor bardziej, jak tutaj właśnie mamy, sobie porównacie, no to no, kolor jest identyczny. Pod tym kątem gdzieś to zostało zmienione. No wiecie, aura chłodu, no zawsze jakieś spowolnienie przeciwnika, więc plus jest taki, że możemy szybciej gdzieś tam dobić przeciwnika, nie będzie nam tak szybko uciekał, możemy szybciej czar rzucić i wiemy, że przeciwnik na przykład nie ucieknie. No pod tym kątem jest to naprawdę dobre. Jeśli chodzi o rozszerzony arsenał, możemy posiadać oczywiście kuszników sylwańskich i również sylwańskich muszkieterów. No, czyli jednostki zaciągnięte od Imperium, tylko nazwane sylwańskie, w skrócie. Kusznicy, dobry zasięg, siła pocisków nie najgorsza, mogą strzelać wiadomo za skałami, więc nie ma żadnego problemu. No, muszkiety to wiadomo muszą strzelać na wprost, nie możemy zasłaniać celu, bo inaczej będzie problem. I nie możemy też ustawiać swoich jednostek z przodu, bo będziemy po prostu po nich strzelać. Mamy jeszcze morgule, które tutaj są skryte. One, szczerze powiedziawszy, są bardzo fajne. Z tego względu, że to jest jednostka przeciwpiechotna, zadaje nie najgorsze obrażenia i przy okazji mają skrananie, więc są fajne pod względem właśnie zakradnięcia się na przeciwnika, na strzelców, artylerię i tak będziemy starali się to właśnie wykorzystać. Więc możemy co? Rozpocząć walkę i po prostu tutaj się już zacząć kitrać, a całą armią ruszyć do przodu. A widzicie, nawet komputer sam na nas rusza. Z tego względu, że jeśli wy posiadacie strzelców, często jest tak, że na przykład komputer na was zacznie ruszać. Tym bardziej jak macie jakieś artylerię, to już w ogóle. No Wargeisty możecie spokojnie rzucać na taką, powiedzmy, tą piechotę, co tutaj mają, to tam nie ma problemu. Strzelców warto ustawić właśnie na, no, bohaterów, na potwory. No tu Wargeisty będą miały spoko, jeśli chodzi o tą piechotę. Dopóki nie przyjdą jednostki piechoty właśnie z włóczniami, no to spokojnie możecie tam bić. Wilki się szybko rozpadły, ale to jest normalne. O, tutaj nam jakaś piechota nas zaatakowała, proszę bardzo. Włócznie. A tak akurat nawet skontrują nas, bo włócznie i halabardy bardzo dobrze się sprawdzają na morgule. Zobaczycie sobie tylko tutaj animację, bo zaraz z nich wiele nie zostanie. Powinniśmy od razu je wycofać, bo nie powinny walczyć na te jednostki. A jeśli wiecie, chodzi o animację, no to jest wszystko standardowo, więc nie ma jakichś większych różnic. Powinniśmy też te jednostki znowu wbić bardziej w kupę. Z tego względu, żeby zadawać z Mortisa obrażenia i Mortis, żeby nas też tutaj leczył te urządzenie. Mamy też tutaj czarodzieja, który może nas tam troszkę podratować, jeśli chodzi o leczenie. Czerwonego Duke'a. To jest oczywiście taki lord specjalny, którego kupujecie za pocałunki.
O, nawet mamy tutaj ładne obniżenie przeciwnikowi obrony zwarciów, prędkości, proszę bardzo. Ale Lokir akurat ma bardzo dużo tych odporności, tego wszystkiego, więc... O, szybko powinniśmy Lorda wykończyć. O, tutaj możemy wpuścić nasze Morgule. No w standardzie, wiecie, no... Nie jest jakaś, jeśli chodzi o wybitnie jakieś animacje nowe czy coś. No jest to po prostu taki standard. Tutaj nasze szkielety walczą ładnie. A wiecie, te szkielety już mogą teraz trochę powalczyć po pierwsze, bo mają ładny pancerz, tylko dyscyplina niestety jest problem. A bo tutaj jakich atakują od tyłu, jakich nie atakują od tyłu. Okej. No jak dla mnie możemy przejść do omówienia armii, bo to jest oczywiście dla nas najważniejsze. Zostało nam tak naprawdę tylko omówić teraz jeszcze tworzenie armii. No tworzenie armii jest powiedzmy bardzo z jednej strony proste, bo jak sobie zauważycie, tych jednostek też nie mamy sporo. Na samym początku mamy też mniejszy wybór tych jednostek. Najważniejsze co, no to moim zdaniem powinno się znaleźć na pewno jakiś upiór, czy tam Banshee, która będzie zadawać jakieś obrażenia bohaterom, w razie co jakieś takie wsparcie. Na pewno jakiś nekromanta, ewentualnie wampir względem magii. Magii, która oczywiście może zadać jakieś wielkie obrażenia, jak otchłań cienia, wahadło, czy jeśli sobie zmienicie na domenę śmierci, na przykład ametystowe słońce. Bo pamiętajcie też o tym, że ważne rzeczy są takie, że te na przykład ametystowe słońce jednak się porusza, więc jeśli macie dużo piechoty i rzucicie za blisko piechoty swojej, jest szansa, że jednak to zaklęcie uderzy w wasze jednostki, więc bezpieczniejsza domena to jest oczywiście domena cienia i na pewno dużą zaletą też domeny cienia jest na przykład nasycenie naszych jednostek magicznymi atakami, siłą broni, więc to też jest dobre z tego względu, że jednak nasze jednostki nie mają jakiejś potężnej siły broni, nie mają za bardzo magicznych ataków. Więc to jest to takie dodatkowe wzmocnienie, ale znowu domena śmierci działa na tej zasadzie, że mamy dużo na przykład osłabień przeciwnika, że zdejmiemy mu pancerz, obrażenia, siła broni i to też dobrze się sprawdza, bo możecie sobie na przykład narzucić to i wybrać sobie jednostki typu na przykład cmentarne gule, które mają jeszcze obniżenie konkretnych obrażeń przeciwnika. Więc wtedy takie połączenie jest naprawdę dosyć dobre i można zrobić z tego naprawdę sporo. Pamiętajcie też, że jeśli chodzi tutaj o bohaterów, mamy też piekielnego rumaka i ma taka też Mara. Różnica jest taka, że na przykład piekielny rumak jest oczywiście latający, więc to jest duży plus, że czarodzieje są bardziej bezpieczni, bardziej są może narażeni na strzelców i na latające jednostki, ale mimo wszystko są bardziej mobilni, więc szybciej możecie rzucić na przykład jakieś zaklęcia, które musimy jednak, nie wiem, podejść bliżej przeciwnika. Więc to jest na pewno duży plus. Pamiętajcie też na pewno o magii tak naprawdę właśnie domeny wampirów, z tego względu, żeby sobie leczyć te swoje jednostki. I tak samo musicie zwrócić uwagę na to, że jeśli mamy nekromantów, oni są wtedy na ścierwowozach, na jakichś tam mocniejszych wozach. Mamy taką wtedy możliwość, że mamy dodatkowe bonusy dla naszych jednostek, więc na to na pewno też warto zwrócić uwagę. A jeśli już chodzi o samą taką jakby armię, to na początku nie mamy tam dużego wyboru, w większości możemy iść tanie jednostki, na przykład zombie, jakieś szkielety, coś tego typu i cmentarne gule, to są jednostki, które gdzieś tam na początku możecie rekrutować, jak wielkie jakieś nietoperze. Może czasem jak szybko zrobicie, to możecie również zrekrutować jakieś tam ścierwowozy i sobie gdzieś tam wzmacniać te jednostki i taka armia też byłaby w stanie wiele zrobić ze względu na pewno na czarodzieja, na oczywiście wzmocnienie naszych tutaj jednostek, na przykład względem płonące ataków, wigoru, odporności, właśnie obrony standardowej, czy obrona zwarciu, atak zwarciu, ponieważ te jednostki no, mają bardzo słabe te statystyki. Taka armia niby byłaby ok, ale warto byłoby mieć też jednostki, które mają większe obrażenia niż na przykład zombie, czy tam szkielety, wojownicy, no to wtedy przychodzą na przykład cmentarne poczwary do tego. Ewentualnie przychodzą nam na przykład wargeisty, bo wargeisty można w miarę szybko mimo wszystko dostać. I jeśli chodzi o jakąś grobową straż, no to warto na późniejszym etapie sobie wymieniać te jednostki, iść w grobową straż. Teraz mamy też halabardy, czyli mamy dużo mocniejsze wzmocnienie tych szkieletów z włóczniami, czyli idziemy po prostu w grobową straż z halabardami. Jesteśmy w stanie powstrzymać dosyć mocne potwory, mocną kawalerię. Tym bardziej, że tutaj mamy świetną obronę przed szarżą.
a w standardzie mamy zwykłą. Świetna obrona przed szarżą też zapomniałem powiedzieć, różni się tym, że ignorują całkowicie szarżę przeciwnika, czy jednostek przeciwnika, które atakują, więc wtedy kawaleria, potwory są już tak naprawdę troszkę bezsilne, chyba że to są potwory naprawdę bardzo potężne, ale takich jest tak naprawdę parę na całą grę, więc nie ma tam żadnego jakoś większego problemu. Pamiętajcie, żeby wykorzystywać na przykład takie przeklęte zjawy, wykorzystywać trochę kawalerii, czyli krwawi rycerze, przeklęte zjawy, moim zdaniem to jest największy potencjał, jeśli chodzi o kawalerię, z tego względu, że jednak po pierwsze, krwawi rycerze sprawdzają się dobrze na duże jednostki, więc to jest takie wsparcie, że na duże jednostki już macie jakąś tam kontrę. Mamy też halabardy w razie co, jaka kontrę. Przeklęte zjawy znowu są bardziej na inne jednostki, czy piechotę, łuczników, na to też się sprawdzają gdzieś tam najlepiej. Wiadomo, krwawi rycerze też sobie pokonają tak średniej jakości piechotę, czy tam na przykład strzelców, artylerię, ale do tego naprawdę warto gdzieś stworzyć takie po prostu oddziały. Urządzenie Mortis, Ścierwowóz, a czy Czarny Powóz, to są też jednostki, które warto mieć w armii ze względu na zadawanie obrażeń, bluźnierczą księgę, oprawienie relikwiarza. Można nawet stworzyć, jak gracie na przykład Helmanem, możemy sobie tutaj wyresetować na chwilę i zagramy Helmanem, który ma wzmocnienie dla zombiaków, ma wzmocnienie do guli. Możemy nawet zrobić taką armię, coś tego typu. No, możemy dobrać jakieś tam włócznie ewentualnie. Urządzenie Mortis, wzmocnienie jeszcze konkretne, choć już sam Helman ma takie samo wzmocnienie, więc już to można gdzieś tam odpuścić, ale możemy zrobić coś tego typu i taka armia też spokojnie jest w stanie pokonać większość armii, tylko musimy pamiętać, żebyście mieli w razie W jakieś na przykład wilki czy coś tego typu, jeśli przeciwnik będzie miał jakąś artylerię, żeby tę artylerię od razu gdzieś tam załatwić, strzelców załatwić i jeśli będziecie walczyć ze samą piechotą, przeciwnik nie będzie miał czarodzieja, czyli na przykład będziemy walczyć ze mrocznymi elfami, z takim Lokhirem, który nie ma jako tako magii, nie będzie miał na przykład czarodziejki wyposażonej, to wtedy jesteście w stanie bez problemu pokonać przeciwnika. Pamiętajcie też jeszcze o tym, z takich ważnych rzeczy, że standardowa na przykład magia, domena wampirów, standardowe ta umiejętność, nie wiem czemu mi tutaj jej akurat nie pokazuje, ale to musimy przejść chyba na nekromantę. O, klątwa nieśmierci. Jeśli używacie jakiekolwiek zaklęcia z domeny wampirów, no to mamy leczenie wszystkich jednostek przez 7 sekund. No nie dużo. Pamiętajcie, że to jest zawsze dodatkowo jedno leczenie, drugie leczenie, trzecie leczenie i nasze jednostki są nieśmiertelne. Pod tym kątem musicie tylko pamiętać to, że jeśli zbijecie armię w kupę, przeciwnik po pierwsze nie może mieć artylerii, po drugie nie może mieć za bardzo mocnych strzelców, którzy są jakby bardzo dobrzy względem zadawania obrażeń, celności, czy jacyś tacy mocni kusznicy, coś tego typu. I również nie może mieć magii, która może was po prostu zmieć masowo. Czyli jak rzuci na przykład taką magię cienia, otchłań, a wy będziecie mieć całą armię zgrupowaną, to wiecie, co z waszą armią się oczywiście stanie, czyli po prostu zniknie. Więc pamiętajcie, żeby zwracać też uwagę na to, co ma przeciwnik, żeby zastosowywać dobre taktyki do walki. I tak samo tworzenie armii. W armii na pewno musicie mieć czarodzieja. To jest podstawa, bez tego nie macie żadnych po prostu większych szans, żeby wygrać na samym początku, na wyższych poziomach trudności to tym bardziej. Urządzenia Mortis, urządzenia ścierwowozów odnośnie bonusów, zawsze sobie sprawdzajcie, które bonusy daje dany ścierwowóz, żebyście mieli zapewnione leczenie, zapewnione wzmocnienie waszych jednostek i wtedy możecie dobrze wykorzystywać to wszystko. Pamiętajcie też o potworach, które są naprawdę, bym powiedział, potężne, czyli jak wargulfy, skrzydlaty maszkaron, wargeisty. To są jednostki, które są bardzo mobilne, pod wielu kątami się sprawdzą. Pod każdym kątem bym powiedział, że się nawet sprawdzą, tylko dobre zastosowanie. Pamiętajcie, że wargeisty unikajcie bardzo włóczci, halabard, no są po prostu miękkie. Na przykład wargulfy już trochę dłużej wytrzymają, ale mimo wszystko też jest słabo. Pamiętajcie o tych atrybutach jednostek, bo to jest bardzo ważne, że dużo osób nie patrzy na te atrybuty jednostek i potem jest problem. Pamiętajcie o tych wzmocnieniach, czyli jeśli mamy jednostkę, która ma wzmocnienie premii przeciwko dużym wrogom, wrzucacie na dużych wrogów, nie wrzucacie ich na piechotę. To z takich ważniejszych rzeczy. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, dajcie znać w komentarzu właśnie pod tym filmem. Dzięki za oglądanie i zapraszam do kolejnych moich materiałów.